dobry Państwu. Znajdujemy się na Zamku Królewskim w Warszawie, w sali Canaletta, gdzie wygłoszę kolejny wykład z cyklu Kody i symbole ukryte w kolekcji obrazów Zamku Królewskiego w Warszawie. Moja prelekcja będzie poświęcona Bernardo Bellottowi, jednemu z najważniejszych malarzy na dworze króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Będę chciała pokazać tym razem sztafaż w jego obrazach, jak ten wenecki malarz przedstawiał mieszkańców Warszawy i społeczeństwo dawnej Rzeczpospolitej i jaki był cel takiego, a nie innego pokazania społeczeństwa Rzeczpospolitej. Bernardo Bellotto, chociaż z urodzenia był Wenecjaninem, tam się kształcił, tam się wychował, jest malarzem, który bardzo się kojarzy z Warszawą dzięki tematyce swoich dzieł zachowanych w tej sali, takiej najliczniejszego zbioru, kompletnego zbioru jego prac, 22. Nigdzie indziej tak pełny komplet prac Canaletta się nie zachował i wszystkie te obrazy związane są ze stolicą dawnej i obecnej Rzeczpospolitej, Warszawą, wykonane na zlecenie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Bernardo Bellotto z wykształcenia był weducistą, czyli malarzem przedstawiającym miejskie pejzaże, z których w XVIII wieku słynęła Wenecja. To tam ten gatunek malarstwa się ukształtował i jedną z kluczowych ról w kształtowaniu i w rozwoju tego gatunku malarskiego odegrał wuj Bernarda Bellotta, Antonio Canal, który uczył również Bernarda Bellotta, był jego nauczycielem i przekazał mu wszelkie tajniki warsztatu. Młody Bellotto od wczesnych lat życia kształcił się w warsztacie wuja i również zaczynał od malowania wedut przedstawiających Serenissime, miasto kanałów, z jego najważniejszymi budowlami, ale także obejmujące przedstawienia mieszkańców Wenecji, w tym słynnych gondolierów, których widzimy na tych pracach. Początkowo Bellotto malował między innymi kopie prac swojego wuja, ale z czasem zaczął wykonywać również własne kompozycje. Ponieważ w samej Wenecji nie było miejsca dla dwóch tak wybitnych weducistów, młody malarz zaczął szukać szczęścia poza Wenecją. Początkowo zjeździł Włochy, był w Rzymie, ale ostatecznie znalazł bardzo intratne zatrudnienie na dworze elektora saskiego i króla polskiego Augusta III Wettyna, wielkiego miłośnika sztuki, i już w latach 40. XVIII wieku tam się przeniósł, zamieszkał ze swoją rodziną i tworzył cykl wedut miejskich przedstawiających stolicę Saksonii Drezno, ale także okoliczne miejscowości jak Pirna czy Königstein, które wykonywał na zlecenie Augusta III Sasa, a kopie także dla jego wszechwładnego ministra Heinricha Brilla. Również tutaj przedstawiony jest sztafaż miejski, stosunkowo jednak skromny w porównaniu z tym, co zobaczymy później na warszawskich wedutach Bernarda Bellotta, który już w początku swojej działalności artystycznej przyjął pseudonim Canaletto, pseudonim, którym posługiwał się jego wuj, ale młody malarz, żeby wypromować swoje nieznane nazwisko, właśnie posługiwał się tym pseudonimem, aby wzbudzał on oczywiste asocjacje u jego możnych klientów, którzy znali wybitną twórczość jego wuja.
I tak też zwana jest sala, w której się znajdujemy, właśnie salą Canaletta, co zresztą czasami budzi pewne pomyłki, jak na przykład w Bibliotece Narodowej, gdzie właśnie Canaletto w katalogu biblioteki jest mylony z wujem, właśnie ze względu na ten pseudonim. W momencie, kiedy wybucha wojna siedmioletnia, Bernardo Bellotto, który do tej pory miał naprawdę bardzo wygodną sytuację, otrzymywał wysoką pensję od króla, musiał wyjechać z miasta, które nie dawało już mu w tym momencie takich korzystnych warunków. Szukał szczęścia między innymi w Monachium i w Wiedniu, gdzie również powstały serie jego wedód poświęconym tym miastom, tym stolicom europejskim. I w momencie, kiedy był w Wiedniu, w latach 1758-60, w tym czasie armia pruska bombarduje Drezno i zostaje zburzona, również zniszczona pracownia Bernarda Bellotta. On traci znaczną część dorobku swojego życia, między innymi matryce grafik, które własnoręcznie wykonanych, które przedstawiały jego weduty. W latach 60. w 1763 roku umierają również jego możni protektorzy, król August III Sas i możny minister Heinrich Brill. I sytuacja życiowa i finansowa Bellotta znacznie się pogarsza. Chociaż otrzymuje on posadę wykładowcy perspektywy na Akademii Drezdeńskiej, jednak wiąże się ona ze znacznie mniejszym prestiżem. W hierarchii akademickiej weduta jest ceniona znacznie niżej niż malarstwo historyczne. Pensja Bellotta również była 3-krotnie niższa niż ta, którą mu oferował król, więc nie były to zadowalające warunki. Do tego kariera wykładowcy w Niemczech też dla Bellotta nie była zbyt komfortowa, ponieważ nie posługiwał się dobrze językiem niemieckim. W czasie wykładów jego tłumaczem musiał być syn Lorenzo. Także Bellotto decyduje się opuścić Drezno, gdzie właśnie trudno mu już było znaleźć tak możnych protektorów i klientów. Sam Bellotto uwiecznił też zniszczenie miasta podczas bombardowań pruskich, jednak takie tragiczne przedstawienia ruin nie cieszyły się taką popularnością. Tutaj na tym obrazie Bellotto zdokumentował ruiny kościoła Kreuzkirche, który wcześniej malował w jego pełnej okazałości. Więc artysta decyduje się w 1766 roku opuścić Drezno, wziąć urlop ze swojej akademii i szukać szczęścia na innym dworze monarszym. W swoich planach liczył na to, że znajdzie zatrudnienie w Petersburgu na dworze carycy Katarzyny i tam też się udaje. Niemniej po drodze zatrzymuje się w Warszawie, gdzie miał otrzymać listy polecające.
Zetknięcie z świeżo obranym królem Rzeczpospolitej Stanisławem Augustem Poniatowskim, wielkim miłośnikiem sztuki, mecenasem artystów, miłośnikiem sztuki włoskiej, kończy się tym, że Bernardo Bellotto nie jedzie już dalej, tylko zatrzymuje się w Warszawie i tam pozostanie już do końca życia, do swojej śmierci w 1780 roku. W podróż na dwór petersburski Bellotto zabiera ze sobą swoje prace, które mają być takim pokazem jego umiejętności artystycznych. Są to dwie kompozycje architektoniczne, tak zwane veduta ideata, czyli kompozycje pokazujące architekturę idealną, skomponowaną z elementów architektury rzeczywistej w takich bardzo skomplikowanych skrótach perspektywicznych, co miało pokazać umiejętności artysty właśnie w komponowaniu perspektywy miejskiej. Te dwa obrazy to architektura fantastyczna z autoportretem w stroju prokuratora weneckiego, prokuratora Bazyliki Świętego Marka, czyli takiej drugiej osoby w Republice Weneckiej po dworze weneckim, a pandan do tego obrazu stanowiła architektura fantastyczna z Chrystusem wypędzającym przekupniów ze świątyni. Dla nas w tym wypadku istotniejszy jest ten obraz architektura fantastyczna z autoportretem, gdyż ona pokazuje nam tutaj postać samego artysty, który przedstawił się w szczególnie reprezentacyjnym stroju weneckim, stroju, który w rzeczywistości mu nie przysługiwał, ponieważ był to strój noszony jedynie przez najwyższych rangą patrycjuszy weneckich. To jest tak zwana toga, a raczej westa o szerokich rękawach wykonana z purpurowego aksamitu. Natomiast na ramieniu artysta przedstawił stułę ze złotolitego aksamitu z brokatu. To jest tak zwana złota stuła, stola d'oro, która przysługiwała kawalerom Orderu Świętego Marka, jedynemu najwyższemu odznaczeniu w Republice Weneckiej. I kiedy kawalerami tego odznaczenia byli senatorowie czy prokuratorzy, nie nosili samego orderu, tylko właśnie ich pozycję akcentowała ta stuła, czyli ten pas materii zawieszony na ramieniu. Tutaj jest to, można więc stwierdzić, że jest to przedstawienie kostiumowe. Bellotto chciał tu podkreślić swoją istotną pozycję tego malarza wedut weneckich i jak ustaliła profesor Ewa Manikowska, to przedstawienie sztafarzu, czyli makiettę na wedutach weneckich było też właśnie istotnym składnikiem tego przedstawienia i jakby wskazuje na pewien rodowód weduty weneckiej, którą ona wywodzi od jeszcze XVI-wiecznych ksiąg kostiumowych. W tych księgach kostiumowych XVI-wieczni autorzy przedstawiali jakby całe znane sobie uniwersum. Było to przedstawienie całego społeczeństwa z podziałem na stany, grupy, hierarchię w zależności od zajmowanej pozycji społecznej, zawodu czy też
płci. Bardzo często było to też przedstawienie całego znanego świata, bo poza przedstawieniem społeczności swojego kraju czy swojego miasta przedstawiano również przedstawicieli różnych kontynentów i krajów, również w strojach dla nich charakterystycznych. Także za pomocą właśnie ukostiumowanych postaci przedstawiano znany sobie świat. To było takie trochę etnograficzne przedstawienie świata. Również pierwsze tego typu księgi kostiumowe powstawały właśnie w Wenecji i one miały się przyczynić do powstania wedut. Często właśnie tłem tych przedstawień kostiumowych była architektura. Same przedstawienia kostiumowe były również przedstawiane bardzo często na mapach ukazujących ówczesne miasta, które również były takim przedstawieniem ówczesnego świata. W takich księgach kostiumowych weneckich rozpoczynano te księgi od przedstawień najwyższych warstw społecznych, w tym senatorów. I te stroje senatorów są takim najbardziej charakterystycznym elementem weneckiego pejzażu, ponieważ senatorowie, urzędnicy, patrycjusze weneccy zobowiązani byli w tych reprezentacyjnych punktach miasta właśnie występować w tym już dosyć anachronicznym, staroświeckim, reprezentacyjnym ubiorze, który bardzo wyraźnie kategoryzował pozycję danej osoby. Po 25 roku życia taki patrycjusz już na ulicy nie pokazywał się w modnych szatach, tylko właśnie w tym staroświeckim ubiorze sięgającym jeszcze XV wieku. W takiej szacie z długimi, szerokimi rękawami. Te szerokie, sięgające ziemi rękawy też przysługiwały osobom o najwyższej randze. I sam Bellotto tutaj na tym portrecie pokazuje swoją genezę, swoje korzenie, swoje weneckie wykształcenie i swoje weneckie pochodzenie, właśnie przedstawiając się w tym najbardziej charakterystycznym ubiorze. Do tego jeszcze osoby bardzo wysokiej rangą, czyli ma te wszystkie najbardziej charakterystyczne elementy. Toga, czyli westa purpurowa z długimi rękawami i przerzucona przez ramię stola, do tego dodana w XVIII wieku peruka à la Lyon. I ten ubiór funkcjonuje do schyłku Republiki Weneckiej, a znany już jest na portretach z wieku XVI, gdzie również najwyżsi przedstawiciele społeczeństwa weneckiego w niemal identyczne szaty są ubrani. Tutaj już widzimy przedstawienie takiego stroju charakterystycznego dla wieku XVIII. Także Bellotto niejako pokazuje na tym portrecie, w tej kompozycji architektonicznej, w tej weducie ideata właśnie siebie, Wenecjanina, na tle pejzażu architektonicznego miejskiego skomponowanego z charakterystycznych elementów dla architektury między innymi weneckiej, takich jak Libreria Vecchia czy plus elementy architektury Rzymu, łuku Konstantyna, łuku Zwingera. Także jest to pejzaż skomponowany właśnie ze znanych elementów architektury. Tak jak mówiłam, weduta wenecka przez Ewę Manikowską wiązana jest z księgami kostiumów, jedną z których słynęła między innymi Wenecja. Jednym z najstarszych
pierwszych tego typu przedstawień, z tego typu ksiąg była księga Cesare Vecellio Abiti Antici e Moderni, wydana po raz pierwszy w 1590 roku. I tutaj też widzimy właśnie Wenecję pokazaną przez jej mieszkańców, przedstawicieli wszystkich stanów, począwszy od Dworza Weneckiego. Właśnie tutaj widzimy weneckiego senatora w takiej todze ze stolą na ramieniu, ale także potem przedstawicieli kolejnych stanów i grup społecznych, w tym charakterystycznych gondolierów, którzy zostali przedstawieni w momencie swojej pracy na gondolach z charakterystycznymi elementami architektury miejskiej kanałów. Na weneckich wedutach proporcje zostają zmienione. Ten pejzaż architektoniczny odgrywa główną rolę, ale jego istotnym elementem jest sztafaż, który jest jakby dopełnieniem i uzupełnieniem wizerunku miasta i też tego miasta, w którym zachowany jest porządek społeczny. Ten porządek społeczny, który jest podkreślany przez ubiór i charakterystyczne jego elementy, gdzie wszyscy musieli przestrzegać dotyczących ubioru zasad. Warstwy niższe nie mogły nosić ubiorów im nieprzysługujących. W związku z tym często, jeśli ktoś złamał taki zakaz, mógł spodziewać się konsekwencji. W momencie, kiedy Bernardo Bellotto przenosi się najpierw do Drezna, potem do Wiednia, a w końcu do Warszawy i tam maluje miasta, w których się znajduje, również uzupełnia je sztafarzem, także z sztafarzem charakterystycznym dla tych miast, ale także odzwierciedlających jakby porządek społeczny w tych miastach. Też będzie tam przedstawiona arystokracja, mieszczaństwo, szlachta czy plebejusze w strojach, jakie są dla nich charakterystyczne. Kiedy Bernardo Bellotto przyjedzie do Warszawy, tam zetknie się ze społeczeństwem, które jest może bardziej zróżnicowane pod względem stroju, w którym ścierają się elementy zachodnioeuropejskie z elementami wschodnioeuropejskimi. Oczywiście Bellotto w 1766 roku w Warszawie nie jest tym zaskoczony, ponieważ z Polakami stykał się już w Dreźnie, gdzie była główna rezydencja dwóch królów polskich z dynastii Wettynów, Augusta II i Augusta III Sasa, więc strój polski doskonale znał i już wcześniej bardzo poprawnie go przedstawiał. Jednym z wczesnych przedstawień, gdzie widok architektoniczny jest uzupełniony o sztafaż, gdzie widzimy polskiego szlachcica, jest wejście do pałacu, w którym został obecnie, powstałe mniej więcej w tym samym czasie, co architektura fantastyczna z autoportretem Bernarda Bellotta. I na tym pejzażu architektonicznym również fantastycznym, również mającym taki charakter veduta ideata, czy też capriccio, takiej fantazji architektonicznej, umieścił rodzinę polskiego szlachcica, który został zidentyfikowany jako Franciszek Salezy Potocki, wojewoda kijowski. Tutaj chciałam pokazać właśnie postać samego Franciszka Salezego. Później na wedutach warszawskich tych postaci w strojach polskich będzie znacznie więcej. Sam cykl
wedut, które znajdują się w tej sali, miał swój początek związany z przebudową Pałacu Ujazdowskiego, który początkowo Stanisław August Poniatowski planował na swoją rezydencję. I tam miała się znaleźć sala poświęcona obrazom Bernarda Bellotta, której kształt i program rekonstruował i identyfikował profesor Rotermund i tam w tej sali miały znaleźć się widoki Rzymu, które Bernardo Bellotto malował na podstawie rycin Piranesiego, a także pierwsze weduty warszawskie. Ostatecznie ta idea przebudowy Zamku Ujazdowskiego upadła i Stanisław August Poniatowski zdecydował się na remont Zamku Królewskiego po pożarze i tam stworzenie swojej głównej siedziby i zlecił zaprojektowanie sali poświęconej wedutom Canaletta Domenico Merliniemu. Ostateczne projekty powstały w 1775 roku. Sala została skończona w 1777 roku i początkowo wśród 22 wedut znalazły się przedstawienia Rzymu i te pierwsze weduty warszawskie. Później stopniowo weduty rzymskie były zastępowane przez widoki Warszawy. Widoki Warszawy, czyli stolicy Rzeczpospolitej obojga narodów, stolicy, która była taką reprezentacją państwa, reprezentacją królestwa, które pod rządami Stanisława Augusta Poniatowskiego, gdzie królestwa, które w swej idealnej wersji miało być zamieszkiwane przez to idealne społeczeństwo, takie jeszcze w duchu stanowym, z podziałem na szlachtę, mieszczaństwo, chłopów, ale także duchowieństwo i również przedstawicieli innych wyznań, którzy pojawiają się na ulicach Warszawy i zaludniają tą przestrzeń architektoniczną, składającą się z najważniejszych warszawskich budowli i najważniejszych miejsc w Warszawie. Ostatecznie do tego zbioru 22 wedut nie weszło przedstawienie z widokiem Warszawy z tarasu Zamku Królewskiego, powstałym w 1773 roku. Obecnie ta weduta znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie. Nie weszła ostatecznie do tego zbioru, gdyż Stanisław August Poniatowski podarował ją Ludwikowi Tyszkiewiczowi, mężowi swojej ulubionej bratanicy Konstancji Poniatowskiej. Chciałam jednak o niej opowiedzieć, ponieważ jest to jedna z nielicznych wedut, na której widzimy samego króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, czyli zgodnie z tym kanonem XVI-wiecznych ksiąg kostiumowych, które były zaczynane od przedstawicieli najwyższych warstw społecznych. W odniesieniu do Wenecji to był doża. W Warszawie mamy przedstawienie samego monarchy, który ukryty jest w oknie zamku, przedstawiony w mundurze generała korpusu kadetów i został ukazany w otoczeniu swojej rodziny, bratowej Teresy Skińskich, bratanicy Teresy Poniatowskiej i bratanka Józefa, przyszłego księcia Józefa Poniatowskiego. Tutaj widzimy portret Kazimierza Wojniakowskiego, Marii Teresy z Poniatowskich Tyszkiewiczowej. W
momencie, kiedy powstała ta weduta, nie żył już brat króla Andrzej Poniatowski i najprawdopodobniej Stanisław August Poniatowski pokazuje się tutaj jako taki opiekun swojej rodziny, opiekun wdowy i sierot po zmarłym bracie. Nieco później na tej weducie zostały domalowane dwie postacie, właśnie Ludwika Tyszkiewicza i Konstancji Poniatowskiej, tej ulubionej bratanicy królewskiej, jak schodzą po schodach. Ona przedstawiona w reprezentacyjnym stroju dworskim, w robe à la française, rozpiętej na szerokiej rogówce z modną, wysoką, pudrowaną fryzurą. Sam Ludwik Tyszkiewicz jest ukazany w mundurze generalskim i tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, że chociaż sam Stanisław August Poniatowski kojarzony jest z modą francuską. On z tego piętna fascynacji francuszczyzną nie mógł jakoś uciec. Taki był jego obraz w społeczeństwie, któremu pamiętało, że podczas koronacji nie przywdział stroju polskiego. Więc wydaje się, że konsekwentnie on sam i w swoich portretach tego stroju francuskiego unika, a na wedutach również ten modny męski strój francuski pojawia się bardzo rzadko, jeśli już, to pojawia się gdzieś w tle obrazów, gdzieś w dalszych planach. Natomiast ci mężczyźni, którzy są przedstawieni w strojach zachodnioeuropejskich, to albo to są mundury wojskowe, albo jest to dopiero co w latach 70. wchodzący w modę strój angielski. Natomiast nie widzimy takich uważanych przez polską szlachtę za zniewieściałe, haftowanych francuskich fraków. Ich jest bardzo niewiele. Tutaj na tej weducie przedstawione są ćwiczenia na maneżu, zmiana warty gwardii zamkowej, ogrodnicy, którzy dbają o drzewa pomarańczowe i można zidentyfikować jeszcze kilku przedstawicieli rodziny królewskiej, czyli mamy te najwyższe osoby w hierarchii w państwie w Rzeczpospolitej obojga narodów. Jako postać właśnie ćwicząca jazdę konną na maneżu ukazany został najprawdopodobniej książę Stanisław Poniatowski, bratanek króla, typowany przez niego na swojego następcę i też nie został przedstawiony w modnym francuskim fraku, tylko w mundurze gwardii pieszej koronnej, w mundurze wielkim, której potem był generałem. Więc tutaj rodzina Stanisława Augusta Poniatowskiego będzie jeszcze przedstawiona na wedutach warszawskich kilkakrotnie. Na przedstawieniu łąk wilanowskich widzimy znowu Marię Teresę Poniatowską i Józefa Poniatowskiego, tym razem w modnych strojach do konnej jazdy. Ta scena jest jednym z niewielu przedstawień takiego XVIII-wiecznego, bardzo modnego kobiecego stroju jeździeckiego, składającego się z męskich spodni kilot do kolan, na które dopiero nakładano spódnicę, i z fraka z męskim żabotem. Kolejnym przedstawieniem, gdzie
gdzie jest zasygnalizowana obecność monarchy, bo samego monarchy już nie widzimy, jest widok Warszawy od strony Pragi. Na pierwszym planie przedstawił sam siebie malarz Bernardo Bellotto ze swoim synem, który siedzi przy sztalugach, natomiast król dopiero przypływa łodzią i na niego czekają paradne sześciokonne ekwipaże z ubraną w mundury z forysiami, lokajami i lauframi. Także ważne miejsce w tym społeczeństwie idealnym zajmuje również służba, czy to królewska, czy magnacka, która także jest wyróżniona przez przypisane im mundury. Wśród istotnych osób w państwie, którzy również pojawiają się na wedutach i obrazach Bernarda Bellotta, które widzimy w tej sali, jest postać prymasa. Jedną z głównych scen, które zostały tutaj umieszczone, jest elekcja Stanisława Augusta Poniatowskiego na Woli w 1764 roku, gdzie jest to jedna z nielicznych scen historycznych w dorobku malarza. Wprawdzie ten dystans czasowy nie jest duży, bo tylko 12 lat, ale sam Bernardo Bellotto przybył do Polski później, już po tym wydarzeniu i znał je z relacji świadków i z dokładnych opisów. Przedstawił zresztą elekcję dwukrotnie. Pierwsza wersja monarszy nie najbardziej przypadła do gustu, więc ją sprezentował Rzewuskiemu i dzisiaj możemy ją oglądać w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Natomiast tutaj też zostały poza anonimowym tłumem szlachty biorącym udział w elekcji, szlachty pogrupowanej na województwa. Taką jedną z głównych postaci jest prymas Władysław Łubieński, który został przedstawiony w swoim paradnym faetonie w sutannie z czerwonym mucetem, czyli tą pelerynką, orderem świętego Stanisława. Postać tyleż kontrowersyjna, co zasłużona dla wyboru Stanisława Augusta Poniatowskiego na tron Polski, więc tutaj przypadło mu honorowe miejsce. Kolejni rangą w tej hierarchii społeczeństwa dawnej Rzeczpospolitej są magnaci i arystokracja. I wśród zidentyfikowanych przedstawicieli tej grupy społecznej widzimy rodzinę Czartoryskich przedstawioną w scenie, przedstawioną w weducie ukazującej Pałac Wilanowski od strony ogrodu i tutaj zostali zidentyfikowani August Czartoryski, jego już w momencie powstawania weduty nieżyjąca żona Maria Zofia z Sieniawskich i ich córka Izabela Lubomirska ze swoją córką Julią. I znowu August Czartoryski też nie został przedstawiony w tym stroju francuskim, tylko został przedstawiony w mundurze Gwardii Pieszej Koronnej. Też zgodnie z
przedstawieniami w albumach kostiumowych. W tym mniej więcej czasie wyszło takie monumentalne dzieło Gabriela Nicolasa Raspego, właśnie przedstawiające umundurowanie różnych formacji wojskowych w Rzeczpospolitej i widzimy, że Czartoryski ma taką czerwoną kurtkę mundurową z granatowymi wyłogami. Także tutaj ta identyfikacja tej postaci wydaje się jak najbardziej prawdopodobna. Jednak to są osoby, to jest taki dość niewielki sztafaż, który ginie w całości przedstawienia. Również na kolejnej weducie wilanowskiej mamy przedstawicieli rodziny Czartoryskich. W przedstawieniu pałacu w Wilanowie od strony ogrodu również widzimy Izabelę z Lubomirskich Czartoryską na tarasie i tutaj ona jest w otoczeniu dwóch mężczyzn. Jednego przedstawionego w zachodnioeuropejskim fraku, a drugiego sportretowanego w stroju polskim, w żupanie i kontuszu. I tutaj Bernardo Bellotto bardzo stara się, właśnie przedstawiając polskie społeczeństwo, zawsze zachowywać pewną równowagę między tymi przedstawicielami tradycyjnej szlachty kontuszowej, a tą częścią społeczeństwa, która przywdziewa strój zachodnioeuropejski, że na ogół oni występują obok siebie, żeby właśnie zachować pewną równowagę i jakby taki symboliczny przekrój społeczeństwa przedstawić. Ten porządek odzwierciedlają również dzieci, które są przedstawione między boskietami biegające w ogrodzie. To być może jest też córka Lubomirskiej Julia w takiej angielskiej, wygodnej, dziecięcej sukieneczce, zgodnej z ówczesnymi nowymi ideami w wychowaniu dzieci, propagowanymi między innymi przez Jeana Jacques'a Rousseau, właśnie takiej wygody, stroju, swobody, swobodnego dzieciństwa na łonie natury, więc ma taką prostą, białą, angielską sukienkę przepasaną szarfą, bez specjalnych usztywnień, do tego pelerynkę czarną na ramionach i też towarzyszą jej dwaj chłopcy i znowu mamy chłopca, jednego w stroju polskim, w żupanie i kontuszu, a drugi chłopczyk jest przebrany w ubiór zachodnioeuropejski. Być może, ponieważ to jest frak, sukienny czerwony frak z niebieskimi wyłogami, czerwone spodnie typu kilot, być może to znowu nie jest ubiór francuski, natomiast możliwe, że jest to taki codzienny ubiór, mundur kadetów ze szkoły rycerskiej, tej modelowej uczelni założonej przez Stanisława Augusta Poniatowskiego, która miała kształcić przyszłe elity Rzeczpospolitej, zarówno wojskowe, jak i ten korpus urzędniczy, jak moglibyśmy powiedzieć. Arystokracja została przedstawiona również podczas typowych dla tej warstwy społecznej rozrywek, czyli tutaj mamy jazdę konną i polowanie, gdzie zarówno w kolejnej scenie przedstawiającej Pałac Wilanowski, tym razem od strony południowej, widzimy myśliwego strzelającego najprawdopodobniej do ptactwa na stawie, ubranego w taki zielony uniform myśliwski i dwójkę myśliwych widzimy również w weducie przedstawiającej widok Warszawy z Pałacem Ordynackim. Tutaj mamy myśliwych jadących konno i to są bardzo charakterystyczne dla ówczesnej Europy, wywodzące się z Wielkiej Brytanii,
stroje myśliwskie z Wielkiej Brytanii, gdzie właśnie życie szlachty, arystokracji koncentrowało się wokół ich wiejskich rezydencji i stroje również musiały być dostosowane i bardziej praktyczne do tego wiejskiego stylu życia w przeciwieństwie do francuskiej arystokracji skupionej na dworze wokół króla i wiodącej taki według polskiej szlachty właśnie zniewieściały tryb życia, no taki który był symbolizowany przez ten haftowany ubiór z koronkami. Tutaj mamy taki właśnie surowy strój myśliwski, zielony ze złotymi galonami. Czasami Bernardo Bellotto, ukazując arystokrację, uciekał się do pewnych niewielkich złośliwości i tutaj na przedstawieniu ulicy Miodowej z widokiem Pałacu Branickich na attyce pałacu ukazał rzeźby. Wśród tych rzeźb przedstawiona jest małpa. Jest to na pewno warszawiakom znana historia, gdyż w momencie, kiedy rekonstruowano architekturę Warszawy po zniszczeniach 1944 roku, obrazy Bernarda Bellotta były takim bardzo dobrym wzorcem ikonograficznym dla architektów z BOS-u, którzy stolicę odtwarzali, często traktowanym wręcz bezkrytycznie i jak wykazali badacze, właśnie te rzeźby zostały odtworzone, ale pierwotnie nigdy ich tam nie było, ponieważ Bellotto uzupełnił tą attykę o te przedstawienia i przedstawienie małpy, która w XVIII wieku była takim symbolem głupoty. Dlaczego on przedstawił na szczycie magnackiej rezydencji właśnie symbol głupoty? Możliwe, że to był właśnie przytyk do rodziny Branickich, która miała słynąć z niepłacenia artystom honorarium, więc tutaj taka drobniutka złośliwość i Bernardo Bellotto prawdopodobnie śmieje się z zagrobu, że ta jego drobna złośliwość, taka symboliczna, przybrała rzeczywisty kształt i została odkuta w kamieniu. Na ulicach Warszawy arystokratów no, nie widzimy w ich pełnej postaci, nie widzimy ich sylwet, tak jak to było na wedutach weneckich, gdzie oni byli przedstawiani właśnie w tych tradycyjnych strojach przysługującym wyższym warstwom społecznym, po których byli od razu rozpoznawani i jakby ta hierarchia społeczna była wyraźnie czytelna, ale tam w mieście kanałów niespecjalnie było miejsce, żeby arystokracja poruszała się w karetach i powozach, które by ich niejako troszkę odcinały od pozostałej części społeczeństwa. W związku z czym przede wszystkim arystokrację widzimy właśnie w modnych karetach i to te karety są symbolem ich statusu społecznego. To już są nowoczesne karety z nowoczesnymi resorami. Tutaj obrazy Bellotta są badane pod bardzo różnymi kątami, czy to architektury, czy właśnie strojów, ale także można znaleźć dokładne analizy poświęcone wszystkim pojazdom konnym, jakie na ulicach Warszawy się pojawiają. Także na większości ulic karety są przedstawione. Warszawa słynęła właśnie ze wspaniałych tego typu pojazdów. To jeszcze było takie troszkę wschodnie myślenie, gdzie właśnie odpowiedniej klasy kareta była symbolem prestiżu, tak jak dzisiaj samochód takiej jakiejś bardzo dobrej marki. Te karety jeszcze często mają taką finezyjną, rokokową dekorację.
Widzimy pojazdy różnego rodzaju, widzimy między innymi soliterki, czyli takie karety jednoosobowe, w których damy się udawały na przejażdżkę. Były też pojazdy nazywane wisawami, od francuskiego vis-a-vis, czyli dwuosobowe, gdzie pasażerowie siedzieli naprzeciwko siebie. Niemniej Jędrzej Kitowicz pisał, że one szybko wyszły z użycia ze względu na chorobę lokomocyjną osób, które siedziały tyłem. Widzimy karety zaprzężone w parę koni, ale także okazałe ekwipaże sześciokonne, którymi było dosyć trudno manewrować po dość wąskich ulicach Warszawy i to tylko wprawni stangreci mogli nimi kierować. Bardzo często jak przyjeżdżano ze swoim ekwipażem spoza Warszawy, to i taki przybysz wynajmował w Warszawie karetę ze stangretem, który lepiej mógł manewrować po ulicach Warszawy. Mają bardzo duże tylne koła, mniejsze przednie też, żeby było łatwiej wyciągnąć z dość błotnistych ulic taki pojazd, ponieważ ówczesne ulice Warszawy w większości jeszcze nie były brukowane. Główne arterie, rynek był brukowany, krakowskie przedmieście, także też dość trudno było powozić. Tutaj jeszcze taka ciekawostka, że poza karetami arystokracji, które w dużej ilości przemykają po ulicach stolicy, koło kościoła Świętego Krzyża na krakowskim przedmieściu widzimy również stojące fiakry do wynajęcia. To w latach 70. w Warszawie powstało Towarzystwo Utrzymujące Fiakry, no czyli taka pierwsza de facto korporacja taksówkowa, gdzie można było takie karety wynająć. Na tym widocznym ekwipażu jest namalowany numer tej karety 26. Także no to jest właśnie ten moment, kiedy zaczynają jeździć tego typu pojazdy do wynajęcia po Warszawie. Wówczas to jeszcze ten ruch odbywał się dosyć na dziko, ponieważ nie było żadnych przepisów drogowych regulujących poruszanie się po mieście, więc często dochodziło do jakichś zderzeń, upadków i nieprzewidzianych kraks drogowych. Kolejnym stanem, który możemy zobaczyć na ulicach stolicy dawnej Rzeczpospolitej, jest oczywiście stan szlachecki. Ta grupa, która jest wyróżniana przede wszystkim przez swój strój, czyli ten tradycyjny ubiór składający się z żupana i kontusza. Reprezentacyjną grupę szlachty widzimy zwłaszcza na weducie przedstawiającej Pałac Rzeczpospolitej, czyli Pałac Krasińskich, który w tym czasie został wykupiony przez Komisję Skarbu i stał się siedzibą Skarbu Koronnego, no, czyli Ministerstwa Finansów, i był jednym z tych ważniejszych budynków rządowych, państwowych na terenie Warszawy. Na tej weducie widzimy procesję z okazji Święta Matki Boskiej Łaskawej, patronki Warszawy, w drugą sobotę maja, odbywającą się, wychodzącą od Collegium Nobilium, od kościoła Pijarów. I w tej procesji mamy liczną grupę chłopców ubranych właśnie w żupany i kontusze.
I jak się przyjrzymy dokładnie, ci młodzieńcy, liczna grupa z tych młodzieńców ubrana jest w stroje o analogicznych barwach. Część ma granatowe kontusze z czerwonymi wyłogami i czerwone żupany, a część ma zielone, a część ma niebieskie kontusze z żółtymi wyłogami i żółte tak zwane paliowe żupany. To są ubiory w barwach tak zwanych mundurów wojewódzkich. W 1776 roku wprowadzono właśnie w Polsce tak zwane mundury wojewódzkie dla szlachty z poszczególnych województw Rzeczpospolitej, wyróżniające ich, które z jednej strony miały być takim mundurem identyfikującym szlachtę, ale także ich noszenie miało być pewną taką wizytówką patriotyzmu, ponieważ jakby założenie było takie, że te stroje będą wykonywane z tkanin krajowych, głównie z sukna krajowego. I każda dzielnica państwa przyjmowała swoje barwy. Wydaje mi się, że tutaj ci chłopcy, którzy prawdopodobnie są uczniami Collegium Nobilium, tej szkoły pijarskiej, która w momencie upadku Akademii Krakowskiej długo pełniła rolę takiej najważniejszej szkoły w kraju, gdzie to już nie było tylko wykształcenie religijne, ale także uczono nowych nauk przyrodniczych, historii. Także ci chłopcy, wydaje mi się, że oni zostali przybrani w mundury wojewódzkie, jakby symbolizujące dwie składowe Rzeczpospolitej, czyli koronę i Litwę, ponieważ ubiory składające się z granatowego kontusza i żółtego paliowego żupana to jest mundur województwa mazowieckiego, czyli noszony tutaj jakby na terenie stolicy, więc on może nam obrazować symbolicznie koronę w tym wypadku. Natomiast granatowy kontusz z czerwonymi wyłogami, czerwony żupan to jest mundur województwa wileńskiego, ale także trockiego, więc może się kojarzyć z Litwą. Również wśród starszych osób mamy przedstawicieli szlachty mundurowej. I tutaj znowu Canaletto przedstawił taką parkę. Mamy szlachcica w kontuszu i żupanie i mężczyznę w stroju zachodnioeuropejskim ze szpadą, w związku z czym u boku, więc też jest szlachcicem, nie jest mieszczaninem i prawdopodobnie jego ubiór jest zachodnioeuropejską formą munduru wojewódzkiego, ponieważ te mundury, zarówno wojewódzkie, jak i orderowe, mogły mieć dwie formy. Jedną polską, jedną zachodnioeuropejską i wtedy zamiast żupana i kontusza mieliśmy kamizelkę i frak. Tutaj pan ma zielony frak z czarnymi wyłogami, więc prawdopodobnie jest to mundur wojewódzki ziemi chełmskiej. Natomiast czerwony żupan z białym kontuszem mogą być pewnym odwołaniem do munduru orderowego świętego Stanisława. Ten biały kontusz powinien mieć galon złoty, ale być może to jest tak mała postać, że tego galonu tutaj po prostu nie widać. Przedstawicieli szlachty i magnatów jako tej warstwy społecznej
która odgrywa tą kluczową rolę w Rzeczpospolitej. Jest szlachta i magnaci, którzy są równi, teoretycznie byli tą grupą równą szlachcie i oni są głównie przedstawieni w scenie przedstawiającej elekcję króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, gdzie widzimy parę szlachciców, którzy sobie na zgodę podają ręce, też przedstawieni właśnie w charakterystycznych strojach, które uzupełnia również charakterystyczna gestykulacja. Towarzyszą im dwaj duchowni, którzy też są tym stanem wchodzącym w skład społeczeństwa Rzeczpospolitej. Ci duchowni są ubrani też w charakterystyczne czarne stroje, prawdopodobnie szóstokory z charakterystycznymi takimi podwójnymi kołnierzami nazywanymi bewką. Tutaj są identyfikowani jako między innymi Kajetan Rigotti, sekretarz królewski. Natomiast na pierwszym planie widzimy też dwóch mężczyzn w takich bardzo reprezentacyjnych strojach szlacheckich. Jeden ze złotolitej ma szatę ze złotolitej tkaniny. To jest Józef Podolski, wojewoda połocki, który przekazuje marszałkowi Sejmu elekcyjnego Sosnowskiemu wyniki głosowania w swoim województwie płockim. Sam marszałek Sejmu elekcyjnego ubrany jest w mundur Orderu Orła Białego, czyli to najważniejsze odznaczenie w Rzeczpospolitej, ustanowione przez Augusta II w 1705 roku. Mundur składa się z białego żupana, z czerwonego kontusza i widzimy charakterystyczną błękitną wstęgę orderową. Szlachta również pojawia się na ulicach Rzeczpospolitej. Mamy tutaj zarówno przedstawicieli i drobnej szlachty, i średniej szlachty, i arystokracji, chociaż ci może w polskim stroju już rzadziej występują, bo w tych czasach raczej już przywdziewali strój zachodnioeuropejski. Jednak znowu na widoku Warszawy z tarasu Zamku Królewskiego widzimy taką elegancką parę przechadzającą się po maneżu, właśnie szlachcica jakiegoś wysokiego rangą, bo jego ubiór przepasany jest wstęgą orderową Orderu Orła Białego, chociaż nie ma munduru, bo jest w czarnym stroju, a towarzyszy mu dama we wspaniałej robe à la française, sukni francuskiej, dworskiej, gdyż rozpiętej na szerokiej rogówce. Także znowu mamy tutaj pokazaną tą dwoistość i mody w Polsce i takie pewne zróżnicowanie społeczne, jeśli chodzi o pewne dążenia. Z jednej strony to dążenie do bycia państwem europejskim, ale z drugiej hołdowanie tradycyjnym wartościom właśnie szlacheckim i tradycji rodzimej. Szlachta dość taka średnio zamożna, ale pojawia się również na ulicach Warszawy. Tutaj weducista również zadbał o odpowiednią gestykulację, takie charakterystyczne sylwetki z podkreślonym brzuchem za pomocą pasa. Wszystkie elementy stroju są tutaj jak najbardziej prawidłowe i kanoniczne.
dynamiczne, charakterystyczne fryzury z podgoloną głową, nie ma do tego stroju, nie ma francuskich peruk. Na przedstawieniu ulicy Miodowej obok sprzedawcy rycin właśnie widzimy szlachcica, któremu towarzyszy najprawdopodobniej duchowny w czarnym stroju zachodnioeuropejskim, czarny szóstokor, czarne spodnie typu kilot, czarne pończochy i kołnierz typu bewka z takimi dwoma rogami, dwoma taśmami przy szyi. Również widzimy też skromniejszą, średnio zamożną szlachtę i a także przedstawicieli drobnej szlachty. Przedstawiciele drobnej szlachty pojawiają się na targu, na rynku Nowego Miasta przed kościołem Sakramentek. Oni już mają takie nieco podniszczone, skromniejsze kontusze. Jeden jest w ogóle nie w kontuszu, tylko w takiej jego skróconej wersji, bez rozcinanych rękawów, w krótszej kurtce. Ten strój no nie jest taki kolorowy i elegancki. Niemniej wszyscy przedstawiciele stanu szlacheckiego i nie tylko stanu szlacheckiego przedstawieni są raczej w takich pozach wskazujących na pewną godność, oddani są z pewnym szacunkiem, bez takiego rodzajowego zacięcia dokumentującego szlacheckie wady. Tak jak widzimy na rysunkach Jana Piotra Norblina, który troszkę później przybył do Rzeczpospolitej, tym razem Francuz, i którego również zafrapował koloryt mieszkańców Rzeczpospolitej, ich stroje, ale on na swoich rysunkach dokumentował szlachtę jakby taką z ich wszystkimi charakterystycznymi cechami, również wadami, które były które były widziane u tej grupy społecznej, jak warcholstwo, pijaństwo, obżarstwo, również taki system klientystyczny, to konieczność przedstawicieli wyższych warstw wkupywania się w łaski niższych stanów i z takim wręcz satyrycznym zacięciem Norblin to przedstawiał na swoich rysunkach, ale to nie były oficjalne rysunki. Natomiast na wedutach, które miały być takim oficjalnym obrazem Rzeczpospolitej, społeczeństwa Rzeczpospolitej, malowanym dla króla, no Bellotto nie mógł sobie pozwolić na to, żeby pokazać pijącego szlachcica, tylko pokazał ich właśnie w ich jakichś takich naturalnych zajęciach po przyjeździe do Warszawy, właśnie uczestnictwo w jarmarkach, w jakichś targach, przyjeżdżają tutaj ubijać interesy i zachowują się godnie. Sam Stanisław August Poniatowski w swoich pamiętnikach również dawał wyraz temu, jak postrzega tą drobną, pijącą szlachtę, z którymi chcąc nie chcąc musiał się bratać na sejmikach i nie bardzo mu to odpowiadało, ale to na tych oficjalnych przedstawieniach czegoś takiego nie mógł pokazać. I znowu, również w warstwie szlacheckiej mamy też podobne przedstawienia rodzin, gdzie także jest ten kontrast między strojem męskim a strojem kobiecym, strojem męskim tradycyjnym polskim i przedstawienia szlachcianek ukazują je w sukniach zachodnioeuropejskich. To już nie są może te najmodniejsze robe à la française, czasem są to już suknie skromniejsze, suknie angielskie, wygodniejsze, bardziej praktyczne. Tutaj znowu widzimy na placu Żelaznej Bramy rodzinę polskiego szlachcica, gdzie jest pani matka, pan ojciec i synek. Synek jest w mundurku, prawdopodobnie to jest też mundur wielki
korpusu kadetów. Tutaj nie ma czerwonych wyłogów, ale być może dlatego, że chłopczyk dopiero co przyjechał do Warszawy, jest nowicjuszem, więc został tutaj przedstawiony. Także tutaj jest od razu jakby w wedutach ten motyw korpusu kadetów Szkoły Rycerskiej się pojawia zarówno poprzez przedstawianie jego siedziby, ale także widzimy jego uczniów. Oczywiście wśród społeczeństwa nie mogło zabraknąć przedstawień dzieci i także widzimy dzieci różnych stanów. Tutaj mamy ukazanych małych chłopców też w strojach angielskich i też znowu raczej w przypadku arystokracji unikamy tego francuskiego stroju dla dzieci, tylko właśnie taki angielski ubiór, po angielsku zwany skeleton suite, w Polsce był określany marynarskim ubrankiem, właśnie z takiej wygodniejszej bluzy, krótkiej, często już miał długie, wygodne spodnie, a nie krótkie kiloty z pończochami, wykładany kołnierzyk. Także widzicie, to był taki ubiór młodszych chłopców. Tutaj na zamku również znajduje się portret takiego chłopczyka, Woltera Otto Fergusona Tepera, synka najmożniejszego bankiera Rzeczpospolitej, który właśnie w takim marynarskim ubranku został sportretowany. Ale widzimy również chłopców w strojach polskich i znowu wśród uczestników procesji na Placu Krasińskich widzimy chłopców, którzy są ubrani w żupany i kontusze, ale nie mają podgolonej głowy. I to było dosyć charakterystyczne dla ubioru dziecięcego, że chłopcy, którzy później jako starsi, często z rodzin magnackich, już przywdziewali ubiór zachodnioeuropejski, to w tym wcześniejszym wieku nosili strój polski, ale do niego pewne elementy stroju zachodnioeuropejskiego, takie jak pudrowana peruka. Tutaj mamy też jednego chłopczyka, który ma zachodnioeuropejskie trzewiki z klamrami. Także właśnie widzimy tutaj taką pewną mieszankę. Wiadomo, że ten strój na ulicach Rzeczpospolitej nie był taki czysty i jednorodny, że Polacy mieszali elementy stroju polskiego i zachodniego. Tutaj tą problematykę bada Jacek Żukowski, kilkakrotnie o tym pisał. Bellotto tego unika. On stara się pokazać raczej ten ubiór w tej wersji takiej idealniejszej, czystej. Tylko w strojach dzieci to mamy z tym zjawiskiem do czynienia. Kolejną warstwą społeczną, którą zobaczymy, będą mieszczanie, ale tutaj jeszcze taka drobna ciekawostka. Nam żupan i kontusz kojarzy się przede wszystkim ze stanem szlacheckim, natomiast w mieście strój zachodnioeuropejski raczej ze stanem mieszczańskim. Natomiast tutaj mamy pewną odwrotność na tych dwóch postaciach sztafarzu możemy to zauważyć. Na przedstawieniu targu przed kościołem Sakramentek widzimy mężczyznę w żupanie, przepasanym żupanie i na to nałożony rozwarty kontusz. I to był sposób noszenia polskiego stroju przez przedstawicieli mieszczaństwa, bo mieszczanie również ten strój nosili. Na to, że jest to mieszczanin, wskazuje również to, co on trzyma w ręku. On nie ma przypasanej szabli do pasa, która była atrybutem stanu szlacheckiego, tylko trzyma laskę. Natomiast z kolei w
głębi sceny z krakowskiego przedmieścia od strony kolumny Zygmunta widzimy taką grupkę 3 panów w strojach francuskich, którzy mają i pudrowane peruki, i kapelusze typu tricorn, ale mają szpady przy boku. Także oni są też przedstawicielami stanu szlacheckiego, ale już w stroju zachodnioeuropejskim. Chociaż na wedutach Bernarda Bellotta ten strój zachodnioeuropejski z reguły noszą albo przedstawiciele arystokracji, albo mieszczaństwa. Szlachta, ta średnia szlachta rzadziej. Ważną grupą jest również duchowieństwo, którego przedstawicieli również na ulicach Warszawy spotykamy. I na wspomnianej już scenie ukazującej procesję na Placu Krasińskich widzimy duchownego, który tutaj komenderuje tymi chłopcami. No prawdopodobnie to jest członek zakonu pijarów, czyli Zgromadzenia Kleryków Regularnych. Tutaj, chociaż ten jego strój troszeczkę odbiega od tego stroju kanonicznego w takim albumie ubiorów duchownych wydanym już w XIX wieku przez niemieckiego drukarza Juliusza Volkmara Flecka widzimy pijarów, którzy mają na głowie takie kapelusze czarne z szerokim rondem. Nasz pijar tu ma na głowie biret, ale ponieważ ta procesja była organizowana przez pijarów, prawdopodobnie jednak jest to ksiądz, jest to ojciec z tego zgromadzenia. Widzimy również na widoku Warszawy z Pałacem Ordynackim siostry Szarytki sprowadzone przez królową Ludwikę Marię Gonzagę do Warszawy, które mają habity z takimi charakterystycznymi kornetami skrzydlastymi i białym barbetem przy szyi, czyli takim białym jakby kołnierzem. Również na ulicach Warszawy, w pobliżu swoich zgromadzeń widzimy ojców karmelitów na przedstawieniu kościoła karmelitów w brązowych habitach ze szkaplerzem i z kapturem i do tego jeszcze niekiedy z peleryną z kapturem. Widzimy kapucynów na Miodowej z takimi krótkimi pelerynami z bardzo szpiczastymi kapturami. Ale także widzimy księży misjonarzy w czarnych habitach właśnie z tymi charakterystycznymi czarnymi kapeluszami z szerokim rondem, no, którzy są przy swoim kościele Świętego Krzyża na krakowskim przedmieściu. Wróćmy jednak do stanu mieszczańskiego, którego przedstawicielem był również sam Bernardo Bellotto, który no oczywiście on miał aspiracje szlacheckie, ale przedstawia się w takim stroju odpowiednim dla mieszczanina, ale też nie stroju francuskim. Na przedstawieniu Widok Warszawy od strony Pragi zarówno Lorenzo, jak i Bernardo Bellotto są w ubiorach angielskich, w których skład wchodzi tak zwany płaszcz frakowy, czyli redengota, płaszcz, który też spopularyzowany został w Europie, także we Francji, ale i w Polsce z mody angielskiej, która dużą popularnością cieszyła się w latach 70. i 80. w Europie. O anglomanii i przykładach mody angielskiej na obrazach Bernarda Bellotta pisała w Kronice Zamkowej Magdalena Bialic, więc tam można poszerzyć sobie wiedzę na ten temat. I charakterystyczny, modny w Polsce popularny płaszcz frakowy był często obszywany metalowymi galonami. Zresztą nie tylko w Polsce, bo jak widzimy na tym portrecie, także w Rosji. Płaszcze frakowe i angielskie fraki były tak
takim ubiorem, który był chętnie noszony między innymi przez lekarzy i być może przedstawicielem tego zawodu jest mężczyzna w czarnym płaszczu frakowym i czarnym kapeluszu z szerokim rondem, ukazany w sztafarzu Pałacu Błękitnego. W ten sposób lekarza przedstawił również Jan Piotr Norblin na swoim rysunku, gdzie właśnie lekarz ma długi płaszcz frakowy, jeden z lekarzy ma długi płaszcz frakowy i trzyma kapelusz pod pachą. W strojach angielskich przedstawieni zostali tutaj również stojący obok żołnierzy, którzy także są ważnym elementem sztafarzu. Na wedutach Belotta mamy przedstawicieli różnych ówczesnych formacji wojskowych, natomiast chłopcy tutaj też są ubrani w stroje angielskie, a nie w stroje francuskie. I mieszczanin rozmawiający prawdopodobnie z jakąś mieszczką, przekupką pod kolumną Zygmunta także ma narzucony na ramiona płaszcz frakowy, natomiast pani ubrana jest w taki ubiór niższych warstw mieszczaństwa. Ma spódnicę, fartuch, na to narzuconą jupeczkę, czyli taki krótki, kolisty płaszczyk z rękawami 3/4, na głowie obowiązkowy czepek, ponieważ to skrywanie włosów jeszcze przez kobiety, zwłaszcza zamężne, jeszcze w XVIII wieku w tych niższych warstwach społecznych jeszcze było dosyć charakterystyczne. Widzimy jednak również szykowne mieszczki, przedstawicielki tego rodzącego się wówczas miejskiego zamożnego patrycjatu, które mają modne suknie spacerowe i robe à la polonaise, takie suknie z drapowaną spódnicą, a do tego wysokie fryzury spudrowanych włosów ozdobionych czy to muślinowymi czepkami, czy piórami i innymi ozdobami. I towarzyszą im panowie w strojach również angielskich, w strojach sukiennych, niezbyt ozdobnych. Tutaj jeszcze parę przykładów przedstawicielek mieszczaństwa warszawskiego. Noszą dosyć wąskie spódnice, jeśli poszerzane, to raczej poduszkami na biodrach. Wcześniej edykty przeciwzbytkowe zabraniały mieszczankom noszenia rogówek, czyli tych stelaży pod spódnicę, ale lata 70. to już jest czas, kiedy takie szerokie stelaże wyszły z mody. To już jest ten czas, kiedy w modzie kobiecej te zasady różnicujące przedstawicielki różnych stanów już nie są tak ściśle przestrzegane. Różnice wynikają raczej ze stopnia zamożności niż przynależności do klasy społecznej. Także często te panie mają strój mieszany, jak ta uczestniczka procesji między tutaj chłopcami z gromnicami. Ona ma jakąś spódnicę pewnie z jedwabnej materii i na to narzuconą jupeczkę, czyli takie rodzime mieszczańskie okrycie wierzchnie noszone jeszcze w początku XIX wieku, skromnie przysłonięty dekolt chustką, a na głowie muślinowy czepek ze wstążką. I tutaj cała rodzina mieszczańska. Ojciec rodziny ubrany jest w strój angielski, taki surowy, sukienny, z bobrowym kapeluszem. Pani natomiast ma modny strój francuski. W latach 70. w modę weszły we Francji ubiory inspirowane notabene strojem mieszczańskim, składające się ze spódnicy i krótkiego żakieciku Caraco. I tutaj ten ubiór wraca na ulicę Warszawy już właśnie w modnej wersji. Do tego pani ma dekolt przykryty chustką fichu, czarny szal na ramionach, wysoko
wysoką perukę i ozdobny czepiec. Chłopiec ma uproszczoną wersję męskiego ubioru zachodnioeuropejskiego, spodnie do kolan sukienne typu kilot i tylko kamizeleczkę nałożoną na koszulę, już nie ma większego fraka. Mieszczki przechadzają się ulicami Warszawy, te trochę zamożniejsze, średnio zamożne, na ogół chodzą w towarzystwie swoich służących, które niosą koszyczek na zakupy. Ta obecność służącej też podkreśla ich status społeczny, natomiast służba, czy to służba dworska, czy właśnie ta służba w domach mieszczańskich także jest uwzględniona na ulicach Warszawy. Służąca jest już w taki najskromniejszy strój ubrana, tylko spódnica, prosty, nieusztywniany gorset z baskiną, fartuch, właśnie bufiaste rękawy koszuli są widoczne, czepek płócienny na głowie, no i koszyczek na zakupy w ręku. No i biedota warszawska, którą widzimy, czy to jak wiesza pranie, uboższe warstwy, mamy także przedstawicieli pracujących, woziwodów, którzy tutaj jadą wozem z beczkami, codzienna praca kobiet z tych warstw niższych, które muszą ciągnąć wodę ze studni, tutaj studnia na Placu Krasińskich i też tego typu stroje właśnie osób pracujących, wykonujących różne zawody w mieście została uwieczniona kilkadziesiąt lat później, wydana przez Jana Piotra Norblina w postaci takiego albumu kostiumowego, który jeszcze się wywodzi z tej tradycji XVI-wiecznej. W 1817 roku po powrocie do Paryża właśnie zbiór rozmaitych strojów polskich Norblin opublikował i tam mamy właśnie najwięcej przedstawicieli tych warstw niższych. Tutaj też taką skromnie odzianą biedotę miejską. Ich stroje się niewiele od strojów chłopskich różnią. U kobiet to są najczęściej spódnice, koszule, gorsety, jakieś czepki na głowie, skromne, sukienne kaftany z baskinką i z długimi rękawami, obowiązkowe fartuchy, żeby nie zabrudzić odzieży. Widzimy też, czy to przekupki, czy mleczarki na ulicach Warszawy. Ten typ postaci również został potem uwieczniony przez Norblina. Mają ciepłe, wełniane spódnice, jupki, czepki, i charakterystyczne atrybuty w postaci stągiew i mleczników. Na ulicach Warszawy pojawiają się też biedne matki z dziećmi, charakterystycznie noszonymi w chuście, co jest tym takim naturalnym sposobem noszenia dziecka, który dzisiaj odkrywamy z powrotem, a dawniej, jeszcze przez cały XIX wiek to był ten najbardziej naturalny właśnie sposób noszenia dziecka, bo nie było, bardzo długo nie było wózków, a potem były dostępne głównie dla tych najwyższych warstw społecznych. Mamy ulicznych handlarzy, domokrążców, chłopów, którzy przyjeżdżają, mieszczki u nich coś kupują, tutaj pewnie jakąś kapustę kiszoną albo ogórki kiszone. Uboga mieszczka przysiadła sobie gdzieś przy ulicy, też ma wełniany kaftan, spódnicę, zawiniątko na plecach, czepek. Do miasta zjeżdżają również chłopi, ta warstwa społeczna, która żywi społeczność Rzeczpospolitej. No i oni przede wszystkim w mieście są przedstawiani, jak przyjeżdżają sprzedawać plony swojej pracy na targach i jarmarkach tutaj, czy po prostu na ulicy, tutaj taki duży targ na rynku Nowego Miasta przed kościołem Sacramente, gdzie właśnie te wszystkie przedstawiciele różnych stanów wchodzą ze sobą w integrację, w jakieś relacje społeczne. Chłopi, mieszczanie, szlachta, a także Żydzi, którzy też są ważną społecznością na ulicach miasta. Czy pod kościołem Wizytek również mamy chłopów sprzedających
zbierających swoje plony, ziarno, jakieś ptactwo w klatkach, widzimy wozy z sianem. Ale chłopi są też takimi łącznikami tego życia w zgodzie z naturą. Pojawiają się na tych przedstawieniach takich panoram okolic Warszawy, na widoku łąk wilanowskich i na widoku przedstawiającym widok Ujazdowa i Łazienek. I oni tutaj nie są przedstawieni jako tacy chłopi w tych swoich codziennych strojach roboczych, tylko raczej w takich strojach bardziej odświętnych i eleganckich. Tutaj oni są no jakby takim uosobieniem tej wiejskiej Arkadii, którą też odwiedzają przedstawiciele warstw wyższych. I tutaj mamy Włościan z okolic Wilanowa i Czerniakowa i jak porównamy ich stroje z XIX-wiecznymi albumami właśnie pokazującymi odświętne stroje z tego regionu, to pewne cechy charakterystyczne tutaj widać, między innymi granatowa chłopska sukmana z czerwonymi wyłogami, czy płócienne kobiece obuwie z tkaniny z klamerką, które też ta chłopka tutaj ma, wychodząca na łąkę. Wiadomo, że w takich butach to poszłaby do kościoła, natomiast nie na łąkę, także to jest pewna idealizacja pokazująca taki idealny obraz ówczesnego społeczeństwa. I tutaj te warstwy się spotykają na przedstawieniu widoku łąk wilanowskim, gdzie też mamy tą pasterkę z owieczką i krowami, która też no jakby symbolizuje trochę tą wiejską Arkadię, która jest taką ucieczką od problemów nowoczesnego życia. W bardziej może codziennych strojach postacie z bardziej oddalonego sztafarzu są przedstawione. Chłopki w codziennym stroju, spódnice, gorsety, chustki na głowie, mężczyźni proste sukmany. I już ostatnia grupa społeczna to są Żydzi, którzy także pojawiają się na ulicy Warszawy i pokazują tą właśnie tolerancyjną, wielokulturową Rzeczpospolitą. I też mamy różnych przedstawicieli społeczności żydowskiej. Mamy i domokrążców, i ortodoksyjnych Żydów, którzy są w takich bardziej reprezentacyjnych czarnych hałatach i czarnych kapeluszach, czy czapkach sobolowych typu sztrajmel. Pojawiają się także postaci Żydówek w takich skromniejszych, węższych spódnicach z załóżkami na piersi, w czepkach charakterystycznie zachodzących na skronie. No i na sam koniec jeszcze grupa żebraków, którzy także pojawiają się na ulicach Rzeczpospolitej, którzy raczej też nie mają symbolizować biedy i ubóstwa, ale też ten obowiązek warstw wyższych właśnie wspomagania najbiedniejszych i praktykowanie tej cnoty miłosierdzia. I właśnie te grupy społeczne razem z tymi najniższymi grupami pojawiały się w księgach ubiorów, które były takim widokiem, taką prezentacją idealnej struktury społecznej i również widoki Bernarda Belotta, Weduty warszawskie też to idealne społeczeństwo prezentują. Jeszcze żebracy. Na sam koniec też w ujęciu Belotta i Jana Piotra Norblina. Dziękuję bardzo za uwagę.